Witajcie kochani na kanale Tom Guide Krakau. Dzisiaj 800 kroków żywą ulicą Karmelicką. Niczym w Ameryce Łacińskiej. Stąd będziemy mieć małe Buenos Aires, małą Holandię i nawet małą Japonię. Znowu rzeczy, które was zaskoczą. Dzięki za suby, polecenia mojego kanału i lecimy! I tu na początku Karmelickiej taki mały Londyn. Mnie się kojarzy z Piccadilly Circus w Londynie, a tu w tle widzimy sylwetkę Teatru Bagatela, już ponad stuletniego, ale tu już tuż przed okupacją powstał tutaj kino Scala, zaprojektowane przez Tadaniera. Było to jedno z najbardziej eleganckich kin Krakowa. Sklepy RTV, bary, kawiarnie, całodobowe sklepy spożywcze, banki. To właśnie ulica Karmelicka. Tu po lewej widzimy budynek Teatru Bagatela. W czasie okupacji hitlerowskiej mieściło się tu kino Scala, a sama ulica Karmelicka nosiła nazwę Reichsstraße. Dzisiaj powietrze w Krakowie jest mocno zepsute, więc komunikacja jest bezpłatna. Więc jak przystało na prawdziwego centusia, wskakuję w tramwaj i zapraszam was na przejażdżkę, jeden przystanek wzdłuż ulicy Karmelickiej i z powrotem. Jak widzicie, zabudowa jest głównie z XIX wieku, ale w czasach średniowiecza wiodła tędy droga do Czarnej Wsi i Łobzowa, w której się mieścił letni Pałac Królewski. Może tędy właśnie chadzał Kazimierz Wielki do swoich kochanek i słynnej Żydówki Esterki, z którą miał 2 synów właśnie w pałacyku.
A tu może jakieś ziółko w postaci oleju konopnego. To długie gmaszysko to ponad 230 metrów długa wojewódzka biblioteka publiczna, ale kiedyś były to koszary. Zobaczmy, ten budynek zjada tutaj część ulicy Karmelickiej. Przejdziemy tutaj przejściem i powiem wam, jaka była wcześniej funkcja tego budynku. Było to Franz Józef Kazerne, czyli koszary Franciszka Józefa, czasy Austro-Węgier. Był to drugi po Zamku Królewskim na Wawelu największy budynek Krakowa. Na początku funkcje dla oczywiście mieszkań dla żołnierzy piechoty nawiązywał do ówczesnego wzorca francuskich koszar kawaleryjskich. Prosta, dwupiętrowa bryła budynku nakrytego dwuspadowym dachem, urozmaicona przez różne rezality, usunięte zostały te gotyckie szczyty. Funkcje wojskowe pełnił aż prawie do końca lat 90. Dopiero 20 parę lat temu przejęła ten budynek Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Ten wielki plac był to teren też ćwiczeń dla wojska. W zimie tworzyło się naturalne lodowisko i był tu treningowy sekcji hokejowej kluba Krakowia. I też ogród rajski. Znajdujemy się na dziedzińcu tajemniczego hotelu Maksymilian. Przed 400 laty najechał Kraków kandydat do korony królewskiej Maksymilian Habsburg. Oblężenie Krakowa tu od strony Garbar, od strony zachodniej przez zwolenników arcyksięcia Maksymiliana Habsburga przyczyniło się do spalenia przedmieścia Garbary, ale z drugiej strony zmusiło jego mieszkańców do szybkiej i intensywnej odbudowy. Znajdujemy się w dawnej jurydyce Garbary. Za chwileczkę zobaczymy ratusz z XVIII wieku. Kamieniczka późnobarokową fasadą zachowała się do dzisiaj w prawie niezmienionej formie, chociaż wójt dawno przestał urzędować i austriackie czasy minęły. A tu zbliżamy się do dzieła Teodora Talowskiego. Tutaj pojawia się zajawka z polecanym moim filmem, także polecam wam w uwadze mój vlog. Natomiast widzimy u szczytu właśnie symbolikę, bardzo ważną, oryginalną. Widzimy pająka i zegar słoneczny. To jest głęboka symbolika oznaczająca, że pająk jest związany z czasem. Pajęczyna jest wszak tworem szybko przemijającym, powstającym na ruinach, gdzie zamiera życie. Na fasadzie znajduje się zegar słoneczny, a mury wydają się być stare. Zobaczmy na zróżnicowaną kolorystykę cegieł. Niesamowity architekt Krakowa, Talowszczyzna, nawet mówimy o tym stylu tak oryginalnym. Nawet ta narożna część kamienicy ma taką wieżyczkę a la neogotycką, więc tutaj te elementy są bardzo oryginalne. A tu konsulat generalny Cesarstwa Japonii przy ulicy Ambrożego Grabowskiego, przecznica z Karmelickiej. To miejsce szczególne dla mnie, bo tutaj w podziemiach znajdowała się pracownia mojego taty, mistrza rzemiosła metalplastyki Stanisława Rączkowskiego. I wracamy zaraz na Karmelicką, patrząc jeszcze na flagę Japonii powiewającą dumnie. Tu jeszcze zakład pojazdów Teofila Żeglikowskiego. No, w początku XX wieku posiadanie auta to była klasa automobilu. I zaraz zobaczymy najbrzydszy budynek Karmelickiej, ten projekt właśnie na nowo wstawiony po lewej stronie. I Bohema.
A tu La Bohème. To tu grupa skandalistów z Przybyszewskim na czele, zwanym Stachu, przyjacielem Munka, spotykali się, by tworzyć przy oparach absyntu. Stachu to twórca zapomniany, niedoceniony, żyjąca legenda. Niemcy zwali go Der geniale Pole, genialny Polak, znany ze skandali obyczajowych jak pijaństwo i domniemany satanizm. Stachu zaszokował hasłem sztuka dla sztuki, jak i swym stylem życia. Stworzył krakowską cyganerię okrzykniętą dziećmi szatana. Tu mieszkał ze swą norweską żoną Dagny, pianistką i muzą artystów XIX wieku. Gratuluję wytrwałości i przejścia ponad 800 kroków ulicą Karmelicką. Jak widzicie, ulica bogata w różne wydarzenia, ludzi. Jak zwykle coś nowego udało mi się Wam pokazać. Dziękuję za subskrypcję, polecenia mojego kanału. Pamiętajcie, już za 3 dni kolejna premiera o godzinie 18. Jak zawsze jestem wdzięczny za uczestnictwo w premierze. Bardzo się cieszę na każde Wasze pytania. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już wkrótce.